Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj gra, o którą pytała się cała jedna osoba, ale oczywiście nie mogło jej zabraknąć, ponieważ jak widzicie, jeżeli zaczynam omawiać jedną grę z serii, no to oczywiście kolejna też się musi pojawić i dzisiaj Dracula, właściwie jest pod numerkiem 2, Dracula 2 The Last Sanctuary, czyli w Polsce była znana jako Ostatnie Sanktuarium. Jest to sequel gry Dracula Zmartwychwstanie, jednakże taki nie do końca, powiem Wam, sequel. W momencie, kiedy skończyłem pierwszą część Dracula Zmartwychwstanie, nie sposób wyrazić mojego hype'u na oczekiwanie na część drugą, mojego podniecenia, żeby dowiedzieć się, jak ta pasjonująca historia się skończy. Naprawdę Dracula była grą, którą już możecie obejrzeć w innym odcinku, o której mówiłem, Dracula Zmartwychwstanie, była grą, która trafiła w moje gusta idealnie. Bardzo odpowiadał mi klimat, bardzo mi odpowiadał poziom trudności, który nie był ani za trudny, ani za łatwy i przyjemnie się w tą grę grało. I gra właściwie kończyła się takim cliffhangerem i oczywiście na końcu była informacja, że będzie część druga. Warto zauważyć, że w pierwszej części Drakuli nawet go nie spotykaliśmy. On pojawiał się tylko w cutscenkach. Dracula gdzieś tam był z boku, gdzieś z tyłu knuł, natomiast nigdy go nie spotkaliśmy. I oczywiście rozwiązanie całej historii miało przynieść Dracula Ostatnie Sanktuarium. I powiem Wam szczerze, że byłem naprawdę rzadko kiedy byłem tak napalony na grę, na drugą część, na sequel, jak właśnie na Dracula Ostatnie Sanktuarium. Mógłbym powiedzieć, że co ty porównujesz tutaj, na pewno na jakieś GTA 5 byłeś bardziej napalony. No właśnie nie bardzo. Właśnie na tą grę byłem niesamowicie napalony, bo ona trafiła dokładnie w mój gust. To też były oczywiście inne czasy. Obydwa tytuły wyszły w 2000 roku. W odstępie paru miesięcy i moje oczekiwanie było naprawdę dosyć potężne i właściwie chciałem dostać dokładnie to, co dostałem w części pierwszej, tylko oczywiście z zamknięciem całej historii, która była naprawdę całkiem nieźle skrojona. I słuchajcie, gdy wyszła druga część, Ostatnie Sanktuarium, i w nią zagrałem, no nie mogłem ukryć mojego rozczarowania. Sequel, który pogrzebał tak pięknie rozpoczynającą się historię w Zmartwychwstaniu, gdzie twórcy podjęli parę bardzo bezsensownych kroków w Ostatnim Sanktuarium i gra, można powiedzieć, że ta druga część jest taka mało ciekawa, jakoś nie potrafiło mnie wciągnąć to. Podejrzewam, że w pierwszej części miało na to znaczenie te niesamowite tła, szczególnie Transylwanii na samym początku gry, które były naprawdę super i jak to się nie grało zimą, to było niesamowity klimat. Wszystkich, którzy chcą posłuchać na temat części pierwszej, zapraszam do To było grane, gdzie o tym mówię. Natomiast druga część Zdecydowanie brakowało jej tego klimatu. Gra dzieje się chyba w rok czy 9 lat, jakoś tak, po wydarzeniu z części pierwszej. Nie pamiętam dokładnie, to nie jest istotne. Niemniej jednak Jonathan Harker ponownie, Mina jest wzywana do zamku Drakuli. Jonathan Harker stara się oczywiście tutaj w tej części już takie końcowe, czy na pewno końcowe, zaraz o tym powiem, końcowy pojedynek z Drakulą. Gra nie dzieje się w Transylwanii, chociaż na chwilkę przenosi się do niej. Tak naprawdę dzieje się ona w Anglii, w opactwie Carfax, chyba to się nazywa, nie wiem czy to jest opactwo, Abbey, chyba opactwo. I muszę przyznać, że wypadło to dosyć licho. Z jednej strony mieliśmy, wybaczcie, że tak cały czas piję do tego Zmartwychwstania, ale te gry są tak naprawdę jedną grą, tylko podzieloną na pół, jakby ktoś wziął nóż i przeciął w połowie. Słuchajcie, pierwsza część, rewelacyjne tła Transylwanii, niesamowity klimat, chociażby cmentarza w Transylwanii, tych wszystkich teł, otaczających zamek, naprawdę to robiło ogromne wrażenie. Do tego świetnie animowane postacie, które w tamtym czasie robiły ogromne wrażenie. A tutaj, słuchajcie, starano się w ogóle, wydaje mi się, że ta Dracula 2 była tak robiona na chybcika, żeby szybko jeszcze w tym samym roku wydać, zanim gracze zapomną o tej grze i wydanie drugiej części po 2 latach już by nie miało sensu, bo gracze już by zapomnieli, dlatego starano się jak najszybciej to wydać. Mam takie wrażenie, mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że autorzy chcieli początkowo wydać
obydwie gry jako jedną grę, ale zobaczyli, że nie dadzą rady i po prostu wydali na razie pierwszą część, która była całkowicie skończona i drugą część szybko dokończyli i sprzedali drugi raz właściwie no, ten sam produkt, tylko troszkę z inną fabułą, znaczy całkowicie z inną fabułą, no to inny produkt, no ale rozumiecie o co chodzi. W każdym razie dwójka Drakuli strasznie mnie rozczarowała. Za sprawą mało klimatycznej grafiki. Brakowało mi tego klimatu, który był w części pierwszej. Postacie wypadały o wiele gorzej. Nie wiem jak to możliwe, że gra nowsza, słuchajcie, rendery wypadały gorzej, ale to tak jak mówię, mogło mieć związek z tym, że autorzy się spieszyli z tym, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik i po prostu rendery są gorszej jakości, te postacie wyglądają gorzej. Pierwsze postacie w Zmartwychwstaniu miały taki lekki sznyt, lekko taki groteskowy, ale były naprawdę fajnie wykonane. Natomiast tutaj te postacie są jakieś takie mdłe i całkowicie bez życia. Nie wiem jak to możliwe, ale no niestety, słuchajcie, tak to wypadło. W dwójce, w ostatnim Sanktuarium autorzy zrobili najgorszą rzecz, którą można zrobić w przygodówkach. Rzecz, której z całego serca nienawidzę. Znaczy nie mogę powiedzieć, jeżeli jest to mądrze zrobione, to jest ok, ale w Drakuli jest to zdecydowanie zrobione bardzo niemądrze. Mianowicie to, że w grze możesz zginąć. W grach przygodowych opcja zabicia naszego bohatera występowała od czasu do czasu. Jednakże zazwyczaj było to tak, że jeżeli się ginęło, no to cofało nas jakiś czas wstecz i mogliśmy sobie jeszcze raz spróbować. Natomiast w Drakuli śmierć naszego bohatera od razu nas odsyła do uruchomienia save'u. I tutaj jest ten cały problem, bo odpalając grę przygodową, ja nie wychodzę z założenia, że zaraz zaczną mnie wszyscy zabijać wokoło. Gra przygodowa, point and click, zazwyczaj chodzi o to, żeby pomyśleć, porozwiązywać zagadki. I pierwsza część Drakuli właśnie taka była. Nie można było tam zginąć, chociaż może w jednym miejscu. Nie do końca można było sobie posiedzieć, pozastanowić się, próbować różnych elementów, natomiast dwójka daje mnóstwo okazji do śmierci i powoduje to, że cały czas siedzimy na save'ach i tylko save'ujemy, bo kolejna rzecz, którą chcemy zrobić, może nas zabić, a może nie wiadomo. Także no tutaj muszę przyznać, że wypadło to bardzo licho i ta sytuacja, kiedy się ginie. Pamiętam, że w 2000 roku, gdy grałem pierwszy raz z Drakulę, no nie zakładałem, że można zginąć i zacząłem sobie grać, nie robiąc save'ów i w którymś momencie bach, giniesz i po prostu dupa i musisz włączyć save'a, a tak naprawdę musiałem uruchomić całą grę od początku i jeszcze raz przejść i zasejwować przed tym momentem. To jest bardzo złe podejście w grach przygodowych, którego, no tak jak mówiłem, szczerze nienawidzę, kiedy w grach tego typu można zginąć, no ale oczywiście zdarzały się tego typu sytuacji. Tak jak mówiłem, no często można zginąć, jest sporo elementów, gdzie trzeba wykazać się szybkością. Kolejna rzecz, której w grach przygodowych nie lubię, czyli działanie na czas. W ogóle żadnej grze nie lubię tego typu elementów, czyli działanie pod presją czasu. Nie jest tego dużo, ale na przykład stoi przed nami wampir, który chce nas zaatakować i musimy szybko się zdecydować, co mamy zrobić, zanim on nas zaatakuje. Niestety grafika w tej grze nie pomaga w tym, ponieważ jest bardzo ciemna. Granie w dzień właściwie mija się całkowicie z celem. W grę trzeba najlepiej grać w ciemną, bezksiężycową noc, z zasłoniętymi roletami, jeszcze kocem na gębie i na monitorze. To wtedy może coś widać. Niestety gra pod tym kątem jest bardzo ciemna, bardzo nieczytelna i to się odbiło na całym tym tytule. Ale to jeszcze nie wszystko. Gra też ma jeszcze inne grzeszki na swoim sumieniu. Przede wszystkim koszmarnie niektóre trudne zagadki. Praktycznie rozwiązanie tych zagadek bez opisów nie ma absolutnie żadnej szansy do dokonania tego. Jest jedna z takich zagadek, nawet nie jest zagadka, to jest pewna czynność, którą trzeba wykonać. Tutaj zaspoileruję, ale to i tak nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Na cmentarzu są specjalne takie 3 głowy krogulców, które trzeba zniszczyć. Fakt faktem, że dowiadujesz, żeby powiązać to, że te głowy trzeba zniszczyć, bo wcześniej, parę, nie wiem, godzin, minut wcześniej, te same głowy naszego bohatera sprawiły, że nasz bohater stracił przytomność i następnie wracając do tego miejsca, żeby skojarzyć, że trzeba te głowy zniszczyć, to już trzeba mieć po prostu, nie wiem, trzeba być Einsteinem. I wiedząc to, że musisz zniszczyć te głowy, nawet wiesz, gdzie one są, w której są lokacji,
to znalezienie ich jest po prostu mega trudne, bo one są praktycznie niewidzialne. Ich po prostu nie widać. No, to nie o to chodzi nawet, że gra jest czarna, ich po prostu nie widać. Nie wiem, kto wpadł na ten rewelacyjny pomysł. Fakt faktem, że gameplay z Drakuli można wydłużyć na nie wiem, 200 godzin, przy czym 98 godzin będziecie szukać jakichś głów krogulców, które po prostu nie wiadomo gdzie są. No powiem szczerze, że to mnie strasznie zbulwersowało. Miałem spory bulwers na tą grę. I pod tym kątem wypadło to licho. Podobnie jak część pierwsza, gra jest typową przygodówką, gdzie kolejne plansze są jakby, możemy się obracać o dowolny kąt, o dowolną ilość stopni i dowolny kąt. Wszystko jest jakby opisane na takiej kuli, po której się poruszamy. Zbieramy przedmioty, używamy przedmioty, bardzo taki typowy platformer. Przejście pomiędzy lokacjami następuje podobnie jak poprzednio skokowo. No ale powiem Wam szczerze, że trudność w skończeniu tej gry jest bardzo wysoka. I teraz jeszcze powiem Wam jedną rzecz, bo właśnie mi się przypomniało, dlaczego byłem tak nahypowany na Drakulę. To jest, słuchajcie, też ta ciekawa historia, bo wydaje mi się, że każdy nastolatek, no nie wiem, czy wtedy byłem nastolatkiem, nie pamiętam, w 2000 roku to już nie byłem nastolatkiem, miałem 20 parę lat, ale każdy w swoim życiu przechodzi fascynację wampirami, tak mi się wydaje. I moja fascynacja wampirami zaczęła się w liceum od serii, od świetnej serii Lumleya, Nekroskop, poprzez filmy, książki, też właśnie gry, między innymi Drakulę. I myślę, że tutaj też leży siła popularności takiego filmu Zmierzch, którego co prawda nie widziałem, ale wiem, o czym mniej więcej jest, właśnie o wampirach, że ludzie w pewnym wieku, szczególnie młodzi ludzie, przechodzą właśnie fascynację wampirami. Może to ta buntownicza natura wampira, nie wiadomo. No w każdym razie każdy przechodzi ten etap. Ja też przechodziłem. Właśnie akurat moja fascynacja wampirami trafiła na ten moment, kiedy była ona tak w pełnym, powiedzmy, rozkwicie, że akurat wyszła ta część pierwszej Drakuli, dlatego tak mnie ta gra zafascynowała. Słuchajcie, warto wspomnieć, że wyszły jeszcze 3 inne części Drakuli. Teraz sobie staram je przypomnieć. Path of the Dragon, Shadow of the Dragon i Blood Legacy. 3 kolejne części rozwijające historię Drakuli. Grałem tylko w 2, Path of the Dragon i Shadow of the Dragon, ale to już gra jest po prostu totalnie słabiutkie, bardzo słabiutkie te gry są i bliżej im do serii Zagrajmy w Krapa niż do serii To było grane i nie polecam ogólnie ich. W ostatnią część Blood Legacy nie udało mi się jeszcze zagrać, ale chyba w nią nie zagram, ponieważ 2 poprzednie już tak mnie znudziły, wyssały ze mnie całkowicie całe jakieś radość z obcowania z serią, że raczej w 5. część nie zagram. Natomiast pierwsza część nadal się broni. 2, tak jak mówiłem, dla tych, którym podobała się część pierwsza, pomimo tych wszystkich wad, 2 jest tytułem obowiązkowym, ponieważ ona kończy tą całą historię, która się rozpoczęła w części pierwszej. Fakt faktem, zakończenie może nie jest jakoś specjalnie, nie będę tutaj spoilerował, ale powiedzmy sobie szczerze, na taki znój i trud, który poświęciłem, żeby skończyć tą 2. część, zakończenie jest mocno, słuchajcie, liche. Pudełko, które mam tutaj, jest pudełkiem w wersji brytyjskiej. Polska wersja miała, a może i nawet taką samą okładkę, nie pamiętam już. Kiedyś to sprawdzałem, nieważne. Tak wygląda pudełko. W środku bardzo skromnie, podobnie jak przy części pierwszej, mamy tylko i wyłącznie płytkę. Gra była wydana na 2 płytach w opakowaniu zbiorczym. Powiem Wam szczerze, że te płyty, nawet ten nadruk na tych płytach, to wygląda na takim nadruk jak na bardzo lichym tłoku luskim. Tak właśnie wygląda ale tak właśnie ta gra wyglądała, słuchajcie, no, koszmarnie. No i do tego oczywiście króciutka instrukcja w formie książeczki, dosłownie 8 stron, czyli bardzo cieli chyba koszty, żeby jak najtaniej wydać, no ale oczywiście nie zawsze chodzi o to, żeby wydać taniej, tylko żeby można wydać taniej grę, ale niech będzie ona dopracowana, a Drakuli zdecydowanie brakuje do tego dopracowania bardzo dużo. Słuchajcie, no i na koniec oczywiście pytanie fundamentalne, czy grać. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli grałeś w pierwszą część, zagraj w Last Sanctuary. Jest to zakończenie historii, które może jest troszkę rozczarowujące, ale wierz mi, że zostawienie tej Drakuli zmartwychwstania na tym cliffhangerze
no jest takie trochę miałkie, tak? Bo w sumie grasz w grę Dracula, a nawet z Draculą żeś się ani razu nie spotkał, także w drugiej części będziesz mógł się zetknąć z wampirami i z samym hrabią Draculą. No i oczywiście można doprowadzić tą historię do końca, historia Miny i Harkera. Pojawi się też parę innych osób które występowały chociażby w książce Dracula i w filmie Dracula Francisa Coppoli. Francis Coppola to robił? Chyba tak. Niemniej jednak wierz mi, że po zakończeniu drugiej części będziesz czuł spore rozczarowanie, ale przynajmniej zamkniesz całą historię i dowiesz się, jak twórcy chcieli rozwiązać wątki, które pojawiły się w części pierwszej. Pozostałe części Path of the Dragon, Shadow of the Dragon i Blood Legacy zdecydowanie Ci nie polecam, chyba że będą na jakimś, nie wiem, Humble Bumble, na blablu za, nie wiem, $2 to możesz tam, za $1 to wtedy można się skusić. Inaczej absolutnie przestrzegam przed kupowaniem tych pozostałych części. Niemniej jednak pierwsza część nadal błyszczy, nadal jest tytułem, który świetnie się gra nawet po latach. Miło mi było do niego wrócić przy okazji właśnie nagrywania wcześniejszego odcinka, to było grane. Natomiast moje zniesmaczenie, które poczułem w 2000 roku, gdy zasiadałem za komputerem, żeby zagrać w Dracula Ostatnie Sanktuarium. Dzisiaj to zniesmaczenie nadal je podtrzymuję i jest ono tak samo silne jak i wcześniej. No i tym pozytywnym akcentem pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.